Cześć, kojarzysz może grę horror o nazwie Home Sweet Home z 2017 roku i jego kontynuację tam parę lat później? Było głośno o tej grze dosyć i szczerze mówiąc powiem ci, że bardzo mi się gra podobała, miała swój klimat, mroki, uwielbiałem ją i przypadkowo dowiedziałem się, że w tym roku, w 2025 powstał horror live action na podstawie tej gry. Przed tobą Home Sweet Home Rebirth z 2025 roku. I teraz pytanie, czy jest on dobrym horrorem oraz czy ma w ogóle cokolwiek wspólnego z grą, którą jest powiązane niby? Przekonajmy się. Na rzut oka plakat już nam mówi, że mamy tutaj coś wspólnego z grą, ponieważ pojawia się gigantyczny demon z gry. Nie pamiętam czy z dwójki, czy z jedynki jeszcze, ale był taki wielki demon i jest on tutaj na plakacie. Jest on jedyną postacią na tym plakacie. Jest napis Home Sweet Home, więc świetnie. I na tym plakacie też jest napisane, że film jest spin-offem. Jest on spin-offem Home Sweet Home z 2017, tej gry komputerowej. Innymi słowy, akcja się dzieje w równoległym czasie co wydarzenia z gry. Mogą się może przeplatywać postacie, nie wiadomo. Więc na tym polega spin-off w skrócie. I czuję tutaj vibe horroru, ale też trochę akcyjniaka ze względu na ten płomień, ogień. Nie pasuje mi to kompletnie do tego, co widziałem w grze, dlatego mnie to też zaintrygowało. Film przede wszystkim jest podzielony na dwie sekwencje, mianowicie historia policjanta, głównego bohatera oraz jego żony razem z córką i te dwie historie różnie odbieram, ponieważ historia policjanta na początku jest świetna, jest taka jaka była w grze komputerowej z 2017, była świetna, cudna, była trochę mroczna. Trochę za dużo akcji dodano, ponieważ główny bohater miał broń palną, bo był policjantem, ale i tak miał ten klimat tajemniczości z gry komputerowej. Natomiast drugi motyw jego żony jest słaby. Wygląda trochę jakby zerżnęli fabułę z filmu Smutek, tam z 2021 czy 2022. Który już recenzowałem na kanale. Dosłownie mamy tłum ludzi, którzy mają nadpobudliwość i agresję i to się ze sobą nie łączy, tego nie było w oryginalnej grze, a w dwójce nie pamiętam zbytnio, ale w jedynce na pewno czegoś takiego nie było. Czy film potrafi straszyć w takim razie? Motyw z policjantem nie straszy, mamy tutaj kiczowate demony, kiepskie CGI, w ogóle kiepskie są te potwory, wklejki jakieś dziwne i bardziej może to oglądać jako taki film typu Konstantin, czyli jest to akcyjniak o demonach, który właśnie tylko liźnie ten motyw horrorowy, ale nie jest sam w sobie takim pełnoprawnym horrorowym bytem, że tak to nazwę. Też nie ma on za dużo brutalności, bo przykładowo w kampanii, nazwijmy to, kampanii żony, mamy brutalność taką, że po prostu się biją ludzie i tyle, a nawet rozlewu krwi nie ma. W ogóle krwi w tym filmie nie ma. Jest on chyba PEGI 12, jeśli dobrze orientuję, albo PEGI 16? Nie mam bladego pojęcia. Ale nie ma krwi. Śmierć tutaj dosyć ciekawie pokazana, ale nie ma tutaj tego czegoś, nie pasuje mi to takie za niski budżet według mnie poszedł, albo budżet poszedł na coś zupełnie innego, na przykład na te komputerowe demony, co chyba nie, bo takie komputerowe demony każdy by zrobił w darmowym blenderze może w 2 godziny lub 3. Horror sam w sobie jumpscarów nie ma. I nie ma żadnych straszaków, no chyba, że się boimy przerośniętej kreatury. Jeśli ktoś ma tą fobię, która polega na tym, że się boimy rzeczy większych od ciebie, to nie pamiętam jak to się nazywało, ale jeśli coś takiego masz, to coś może cię przerazić, ale poza tym to nie, demony nie wyglądają strasznie, sam cały motyw nie wygląda strasznie, jedyny co się można podciągnąć pod taki strach, to właśnie to, co nawiązywało do samej gry i było takim puszczenie oczka do widza, do fana gry, że ej, to postać z gry, ej, to w grze było, ej. I dosłownie te rzeczy to działały, bo one działały w grze i tutaj też działają, ale nie wykorzystano tego aż tak bardzo i co mnie najbardziej
denerwuje, czyli muzyka. Muzyka zamiast użyć tych samych ambientów nawet, na tą samą ścieżkę dźwiękową, co była w grze, zrobiono nową ścieżkę. Nie mam nic do tego, gdyby brzmiała tak samo wciągająco i ciekawie jak w grze. Nie, pojawia się tutaj zupełnie inaczej, jest kiepska, szczerze mówiąc, jest bardzo kiepska i jest bardziej taka próba mrocznego akcyjniaka, a nie horroru, co mi się bardzo, bardzo nie podobało. Nie miałem czegoś takiego, że boję się o życie głównego bohatera, bo on już tak jakby jest w tym świecie, innym wymiarze, światem między życiem a śmiercią, więc jakby w sensie może zginąć, spoko, ale jakby nie da się tego odczuć, że się o niego boimy, bo nie znamy go. Jego lore jest tutaj bardzo kiepsko pokazane. Wiemy tylko tyle, że ma teściową i ma żonę, ma córkę, jest policjantem i tyle. Dosłownie to jest wszystko, co się dowiadujemy. A o głównej bohaterce natomiast dowiadujemy się, że ma córkę, ma męża i ma żyjącą matkę. Tyle. Jakby o tych bohaterach nic się nie dowiadujemy. I to sprawia, że się kompletnie nie interesujemy postaciami. Kompletnie nam na nich nie zależy. To jest chyba największą wadą tego horroru, szczerze mówiąc. Scena, która najbardziej utkwiła mi w głowie, to jest scena prawie na początku, kiedy zaczyna się ten cały motyw horrorowy, nazwijmy to, czyli kiedy przechodzimy do tego drugiego aktu filmu. Mianowicie motyw, w którym spotykamy bohaterkę z gry. Spotykamy głównego przeciwnika z gry i ja byłem tutaj zadowolony, szczerze mówiąc, ale byłem oszukany, poczułem się oszukany, ponieważ okazało się, że jest to jeden wielki fanserwis. Nie była ta postać w ogóle fabularnie wyjaśniona. Dlaczego ona tam się pojawiła? To było takie, pojawi się, bo była w grze, bo jest znaną postacią z gry, ale nie ma tutaj żadnego logicznego wyjaśnienia, dlaczego się pojawiła akurat tutaj, przy tym bohaterze, dlaczego akurat w tym filmie, w tej scenie, czemu w ogóle się pojawiła w tym filmie? Ja wiem czemu, bo fani gry rozpoznają i wyżej ocenią ten film. Ale dla takiego człowieka, który nie wie, kto to jest za postać, to się nie dowie, ponieważ nie ma tu nic wyjaśnione. Trzeba zagrać w grę, żeby zrozumieć, kto to był, a nawet kiedy zagrasz w grę, to uznasz, że po co ta postać tutaj była w takim razie. Dosłownie ona tutaj po nic była. I to było najgorsze w tym wszystkim. Ta postać została całkowicie opluta i była jednym wielkim fanserwisem. Tak samo jak ogólnie nawiązania do Home Sweet Home z 2017, do gry komputerowej. Główny stwór był fanserwisem. Główna kobieta, w sensie przeciwnik z gry, główna kobieta przeciwnik z gry, była fanserwisem. Nie było tutaj nic więcej z motywu gry. Sam tytuł jeszcze, Home Sweet Home. Nic więcej. Sam świat też, ale on tutaj jakby nie został podciągnięty tak samo jak w grze. Prawie było, ponieważ na początku drugiego aktu, kiedy policjant zaczął chodzić po centrum handlowym już w tym innym wymiarze, faktycznie zacząłem czuć i mieć nadzieję, że zrobią coś jak w grze komputerowej. Że będzie ten sam motyw, ten sam klimat, ale nie, bardzo szybko zawiodłem się pod tym kątem, więc mech. Ale czy to jest horror? Otóż, jeśli szukasz horroru, który jest bardziej o demonach, taki klimatem Konstantina, że nie jest w 100% horrorem, tylko bardziej horrorem dla młodzieży bym to nazwał. Bardziej horrorem PEGI 16, PEGI 15, 14, gdzieś te rejony, to szczerze polecam ci ten horror i mógłbyś go obejrzeć. Natomiast jeśli jesteś fanem gry i ogólnie serii gier Home Sweet Home, tak jak ja, to też ci polecam obejrzeć. Z czystej ciekawości i dla tego fanserwisu, szczerze mówiąc, ale nie doszukuj się tego, że to będzie kalka albo jakieś mocne nawiązania do gry. Po prostu to jest bardzo, bardzo, bardzo luźny, nazwijmy to nawet fanowski spin-off, a nie jakaś mocna live action nowa wersja gry komputerowej. Natomiast nie polecam ci tego, jeśli poszukujesz horroru krwawego, o demonach, o świecie, jaki był w grze komputerowej, albo ogólnie o podobnym świecie, że było mnóstwo krwi, było dużo obrzędów, były demony i to takie krwiste. Tego tutaj nie doświadczysz. Były demony, ale nie były one krwiste. Była krew, ale była bardzo mocno momentami ocenzurowana, co było trochę kiepskie.
Natomiast jeśli nie wiesz, co to jest Home Sweet Home z 2017, to zobacz sobie moją recenzję gry komputerowej i po prostu wejdź, obejrzyj i poznaj, o czym jest w ogóle gra komputerowa Home Sweet Home z 2017 roku.